Jak często publikować nowe odcinki podcastu? Bardzo mi się podoba to pytanie, dlatego że ono już sugeruje, że te publikacje będą regularne, a to jest bardzo ważne. Bez regularności trudno przywiązać do siebie słuchaczy. I w katalogu Apple Podcast, kiedy zgłasza się tam podcast, to są do wyboru różne możliwości tej regularności. To znaczy może być podcast nagrywany czy publikowany codziennie, co tydzień, 2 razy w tygodniu, co drugi tydzień, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, czyli co 2 tygodnie właściwie, albo co drugi miesiąc. No i co wybrać? Moja sugestia, po pierwsze, nie przesadzaj z częstotliwością na starcie, dlatego że jeżeli wybierzesz sobie taki bardzo wymagający harmonogram, na przykład publikowanie 2 razy w tygodniu, czy nawet co tydzień, i nie będziesz w stanie tego robić przez dłuższy czas, jeżeli zaczniesz wypuszczać nowe odcinki i później coraz rzadziej, to dla słuchaczy może to być taki sygnał, że już trochę ci się nie chce robić tego podcastu, że może już coraz bardziej cię to nudzi, męczy i jest takie wrażenie, że gdzieś ten podcaster trochę nam odpływa, że już mniej serca wkłada w to nagrywanie. Więc lepiej zacząć od nagrywania rzadziej, a później zagęścić, niż odwrotnie. Kolejna zasada, im częściej publikujesz, tym krótsze powinny być odcinki, co jest związane z tym, że trzeba dać twoim słuchaczom szansę posłuchania tego, co nagrywasz. Więc jeżeli nagrywasz codziennie czy kilka razy w tygodniu, to odcinki powinny być krótkie. Jeżeli wypuszczasz odcinki rzadko, to powinny one być dłuższe, no bo wtedy słuchacze mają takie poczucie, że warto było czekać, żeby czegoś posłuchać. Nikt nie będzie czekał miesiąc, żeby posłuchać 10-minutowego nagrania. Im częściej publikujesz, tym więcej słuchaczy nie będzie też mogło nadążyć za twoim harmonogramem, więc zastanów się, jak dać wartość tym osobom, które nie słuchają na przykład codziennie. No bo załóżmy, że nagrywasz codziennie 5-minutowe odcinki. Pewnie część twoich słuchaczy nie będzie codziennie słuchać, ani nawet nie będzie słuchać tych zaległych odcinków, tylko będzie wybierać sobie te, które ich zainteresują. Więc zaplanuj ten swój podcast w taki sposób, żeby te osoby, które przeskakują wiele odcinków, nie traciły czegoś. Znaczy, żeby nie było tak, że ty się odwołujesz ciągle do odcinka, który był przedwczoraj albo 2 dni temu, bo wtedy będzie to dla tych osób bardzo trudne, no bo one po prostu nie będą na bieżąco. Im rzadziej publikujesz, tym łatwiej zapomnieć o twoim istnieniu. O tym też warto pamiętać, więc korzyść z publikowania na przykład co tydzień jest taka, że odbiorcy mogą wpisać sobie w swój harmonogram, w swój kalendarz, nawet jeżeli nie robią tego fizycznie, ale gdzieś mentalnie, mogą przyzwyczaić się do tego, że na przykład co tydzień, w poniedziałek, czy we wtorek, czy w środę słuchają twojego podcastu i będzie to taki element ich rutyny. Jest też jeszcze jedna opcja. Jeżeli czujesz, że takie regularne publikowanie będzie dla ciebie bardzo trudne, możesz przyjąć zupełnie inne podejście. Możesz nagrywać podcast w postaci sezonów, tak jak pojawiają się seriale na Netflixie, że jednego dnia pojawia się cały sezon serialu. Więc możesz zrobić tak samo, nagrać cały sezon twojego podcastu, ile on będzie miał odcinków, to już zależy od ciebie, wrzucasz ten cały sezon jednego dnia i promujesz całą taką serię. Jeżeli chcesz dostawać ode mnie więcej wskazówek związanych z nagrywaniem podcastów, zapraszam na stronę podcastpro.pl.